10 przerażających rzeczy ukrywanych w strefie 51. Miejsce 10. Dowody na kontakty z obcą cywilizacją. Świadkowie wielokrotnie donosili o dziwnych światłach nad bazą, które poruszały się w sposób niemożliwy dla znanych maszyn wojskowych. Niektórzy piloci wojskowi twierdzą, że obserwowali obiekty wykonujące przyspieszenia i manewry niemożliwe dla ludzkiej technologii. Tajne dokumenty Pentagonu mają wskazywać, że część funduszy przeznaczono na badania technologii pozaziemskich. W strefie 51 rzekomo przechowywane są dowody na kontakty z obcą cywilizacją, w tym artefakty pochodzenia pozaziemskiego, odzyskane z rozbitych UFO. W bazie ukrywane są też panele kontrolne i interfejsy pochodzące z obcych pojazdów. Rzekomo przechowuje się w strefie 51 biologiczne artefakty, takie jak tkanki obcych istot i ich wyposażenie medyczne. W bazie rzekomo przechowywano metalowe próbki o niezwykłej lekkości i wytrzymałości, pochodzące z wraków UFO. Część teorii zakłada, że kontakt z cywilizacją pozaziemską doprowadził do skoku technologicznego w elektronice i lotnictwie USA w drugiej połowie XX wieku, na przykład technologia stealth. Popularna hipoteza mówi, że strefa 51 jest miejscem wymiany informacji między rządem USA a przedstawicielami obcych ras. Fotografie i nagrania ujawnione przez tzw. whistleblowerów miały rzekomo przedstawiać laboratoria z elementami obcej technologii. Obszar strefy 51 był przez wiele lat cenzurowany na zdjęciach satelitarnych, co sugeruje ukrywanie niezwykłej infrastruktury. Oficjalnie rząd USA zaprzecza istnieniu jakichkolwiek kontaktów z obcą cywilizacją, jednak aura tajemnicy wokół bazy podsyca spekulacje. Miejsce 9. Podziemne tunele i laboratoria. Coraz częściej mówi się o ogromnej sieci podziemnych tuneli wokół strefy 51, które rozciągają się na wiele kilometrów pod ziemią. Tunele rzekomo łączą różne części bazy, w tym hangary, laboratoria i magazyny z tajnymi materiałami. Niektórzy świadkowie twierdzą, że podziemne korytarze mają kilka poziomów, przypominających podziemne miasta. W tunelach rzekomo przechowywane są wraki UFO, artefakty pozaziemskie oraz prototypy samolotów. W strefie 51 rzekomo znajdują się ogromne podziemne laboratoria, ukryte przed oczami cywilów i satelitów. Laboratoria te mają być miejscem badań nad technologią obcych pojazdów i antygrawitacyjnymi napędami. Świadkowie twierdzą, że w podziemiach bada się ciała istot pozaziemskich, odzyskanych z wraków UFO. Rzekomo w laboratoriach testuje się także nowe systemy broni energetycznej i pola siłowe. Podziemne kompleksy mają kilkanaście poziomów i obejmują zarówno hangary, jak i laboratoria badawcze. Twierdzi się, że w laboratoriach przechowuje się fragmenty obcych statków kosmicznych i ich zaawansowaną elektronikę. Niektóre raporty sugerują, że laboratoria wyposażone są w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym skanery biometryczne i kamery termowizyjne. Byli pracownicy twierdzą, że badania prowadzone w podziemiach miały wpływ na rozwój technologii stealth i innych tajnych projektów wojskowych. W podziemnych laboratoriach rzekomo testuje się też interfejsy umożliwiające komunikację z obcymi formami życia. Miejsce 8. Strefa 52. Strefa 52 to mniej znana, ale równie owiana legendą baza wojskowa, często przedstawiana jako następczyni strefy 51. Według teorii spiskowych, właśnie tam przeniesiono najbardziej zaawansowane projekty po ujawnieniu zbyt wielu informacji o strefie 51, w której mają znajdować się dokumenty sugerujące istnienie i lokalizację jeszcze bardziej tajnej bazy. Baza ma być ukryta na terenie ośrodka wojskowego Tonopah Test Range w stanie Nevada lub poligonu Dugway Proving Ground w stanie Utah. Inna z teorii mówi, że wejście do strefy 52 jest ukryte w strefie 51.
Plotki sugerują, że prowadzi się tam eksperymenty z nowoczesnymi systemami broni energetycznej i elektromagnetycznej. Niektórzy badacze uważają, że w strefie 52 przechowywane są wraki niezidentyfikowanych obiektów latających. Inne relacje wspominają o podziemnych hangarach i tunelach, w których ukryto tajne pojazdy latające o napędzie antygrawitacyjnym. Wokół obiektu miało dochodzić do obserwacji niezwykłych świateł na niebie, przypominających testy eksperymentalnych maszyn. Część świadków twierdzi, że słyszała w pobliżu dziwne, pulsujące dźwięki o nieznanym źródle. Oficjalnie strefa 52 to poligon wojskowy służący do testów broni chemicznej i biologicznej, jednak tajemnica wokół tego miejsca sprawia, że coraz częściej określa się je mianem prawdziwego serca amerykańskich tajnych projektów. Miejsce 7. Projekt Aurora. Projekt Aurora to nazwa nadawana rzekomemu supertajnemu programowi budowy hipersonicznego samolotu szpiegowskiego w strefie 51. Według doniesień miał on powstać w latach 80. XX wieku jako następca legendarnego SR-71 Blackbird. Plotki sugerują, że Aurora potrafiła osiągać prędkości nawet Mach 6, sześciokrotność prędkości dźwięku. Charakterystycznym śladem jej lotów miały być tak zwane Donut on a Rope Contrails, smugi kondensacyjne w kształcie pierścieni. Niektórzy twierdzili, że dziwne eksplozje dźwiękowe nad Kalifornią i Nevadą w latach 90. były efektem testów Aurory. Według teorii napęd samolotu opierał się na silnikach strumieniowych typu Pulse Detonation lub eksperymentalnych systemach antygrawitacyjnych. Oficjalnie rząd USA zaprzecza istnieniu takiego programu, uznając Aurorę za mit. Dokumenty budżetowe Pentagonu z lat 80. wskazywały jednak na tajemnicze projekty lotnicze o miliardowych kosztach. Niektórzy badacze sugerują, że Aurora została faktycznie zbudowana, ale później zastąpiona przez nowsze, jeszcze bardziej zaawansowane systemy. Do dziś projekt Aurora pozostaje jedną z najbardziej intrygujących zagadek związanych ze strefą 51. Miejsce 6. Pozaziemskie technologie. W strefie 51 rzekomo przechowywane są technologie pochodzenia pozaziemskiego, odzyskane z wraków UFO. Świadkowie i byli pracownicy bazy twierdzą, że technologie obcych są testowane w specjalnych podziemnych laboratoriach. Fragmenty statków kosmicznych mają być zbudowane z materiałów niewystępujących na Ziemi. Twierdzi się, że w bazie bada się także obce systemy energetyczne, które mogłyby zrewolucjonizować produkcję energii. Niektóre urządzenia mają rzekomo zdolność do generowania pola siłowego, niewidocznego dla ludzkiego oka. Tworzenie kopii pozaziemskich technologii miało prowadzić do powstania prototypów samolotów i broni eksperymentalnej. W strefie 51 testowano wiele prototypów samolotów, w tym słynny A-12 Oxcart i jego następcę SR-71 Blackbird, które mogły osiągać niezwykle wysokie prędkości i loty na dużych wysokościach. Również eksperymentalne samoloty stealth, takie jak Hive Blue i F-117 Nighthawk, były rozwijane w pełnej tajemnicy. Według niektórych teorii w bazie testowano również niesamowite statki powietrzne, takie jak D-21 Drone, Tacit Blue, YF-12, Bird of Prey czy Aurora. Czy te maszyny nie wyglądają dosyć niecodziennie, jakby z innej planety? Rzekomo obce technologie obejmują także systemy komunikacji, umożliwiające kontakt z innymi cywilizacjami w kosmosie. W strefie 51 mają trwać prace nad technologią maskowania, pozyskaną ze statków obcych, która sprawia, że obiekty są niewidzialne. Rzekomo również testowane są technologie teleportacji, które pozwalają natychmiast przemieszczać obiekty lub osoby na znaczne odległości. Niektórzy twierdzą również, że w bazie ukryte są maszyny do manipulacji czasem, umożliwiające eksperymenty z przyspieszaniem lub cofaniem lokalnych zdarzeń. Miejsce 5. Broń energetyczna.
Według teorii spiskowych w strefie 51 prowadzone są badania nad bronią energetyczną, opartą na skoncentrowanych wiązkach światła i plazmy. Eksperymenty miały obejmować lasery dużej mocy, zdolne do niszczenia satelitów i rakiet balistycznych. Niektórzy świadkowie twierdzą, że nad bazą widzieli dziwne błyski, przypominające testy broni kierunkowej. W doniesieniach pojawia się także hipoteza o pracach nad działami elektromagnetycznymi, railgun, które wykorzystują pole magnetyczne zamiast prochu. Zwolennicy tych teorii uważają, że strefa 51 to poligon testowy dla technologii, które oficjalnie nie istnieją. Broń energetyczna miała być testowana jako narzędzie obrony przed potencjalnymi zagrożeniami z kosmosu, w tym przed UFO. Relacje byłych pracowników sugerują istnienie systemów mikrofalowych, mogących zakłócać elektronikę wroga na dużą odległość. W dokumentach budżetowych Pentagonu odnajdywano tajemnicze zapisy o systemach zaawansowanej broni, które pasują do tej narracji. Oficjalnie wojsko USA przyznaje się jedynie do badań nad laserami obronnymi, lecz nie komentuje działań w strefie 51. Brak dowodów sprawia, że temat broni energetycznej w tej bazie pozostaje na granicy między faktem a legendą. Miejsce czwarte. Technologia antygrawitacyjna. Według teorii spiskowych w archiwach wojskowych istnieje Czarna Księga Technologii Antygrawitacyjnej, opisująca zasady neutralizowania siły grawitacji. Księga miałaby zawierać schematy pojazdów wykorzystujących napęd oparty na manipulacji polem elektromagnetycznym. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że dokument jest powiązany z tajnymi projektami prowadzonymi w strefie 51. To właśnie tam rzekomo miało dochodzić do prób skonstruowania maszyn latających zdolnych do pionowego startu bez użycia tradycyjnych silników. Niektóre relacje wspominają, że inspiracją do technologii opisanej w księdze były wraki obcych pojazdów zabezpieczone przez wojsko. W strefie 51 miały odbywać się eksperymenty nad grawitacyjnym ekranowaniem, które mogło unieważniać masę obiektu. Czarna Księga miała być przewodnikiem dla naukowców testujących te rozwiązania w warunkach maksymalnej tajności. Oficjalnie rząd USA zaprzecza istnieniu zarówno księgi, jak i programów badawczych nad antygrawitacją. Brak dowodów nie przeszkadza jednak powstawaniu relacji świadków, którzy opisują obserwacje dziwnych, cicho poruszających się statków nad pustynią Nevady. Dla jednych to czysta fantazja, a dla innych dowód, że w strefie 51 skrywana jest technologia, która mogłaby zrewolucjonizować świat. Miejsce trzecie. Eksperymenty genetyczne. Według niektórych teorii w strefie 51 prowadzone są tajne eksperymenty genetyczne, poza wiedzą opinii publicznej. Mówi się, że naukowcy próbują tam łączyć ludzkie DNA z materiałem genetycznym nieznanego pochodzenia. Plotki sugerują, że część badań dotyczy tworzenia żołnierzy o nadludzkich zdolnościach. Wspomina się także o próbach klonowania istot pozaziemskich, które rzekomo przechowywane są w podziemnych laboratoriach. Niektórzy twierdzą, że efektem eksperymentów były organizmy hybrydowe ukrywane przed światem. Z zeznań byłych pracowników wynika, że w laboratoriach prowadzi się testy na embrionach i komórkach macierzystych. Celem badań miało być nie tylko tworzenie nowych form życia, ale też spowolnienie starzenia u ludzi. Wśród teorii pojawia się również hipoteza, że eksperymenty genetyczne miały pomóc w adaptacji człowieka do podróży kosmicznych. Brak oficjalnych dowodów sprawia, że większość doniesień uznawana jest za spekulacje i fantazje. Mimo to, opowieści o tajnych projektach genetycznych w strefie 51 pobudzają wyobraźnię i podtrzymują aurę tajemnicy wokół tej bazy. Miejsce drugie. Rozbite UFO z Roswell. W lipcu 1947 roku
W pobliżu miasteczka Roswell w Nowym Meksyku odnaleziono tajemnicze szczątki, które miały pochodzić z niezidentyfikowanego obiektu latającego. Świadkowie mówili o metalach, które były niezwykle lekkie, a jednocześnie niemożliwe do zniszczenia. Armia amerykańska szybko ogłosiła, że znaleziono latający spodek, ale wkrótce zmieniła wersję na balon meteorologiczny. Ludzie zaczęli podejrzewać, że prawda została celowo ukryta. Według teorii spiskowych wrak UFO został przewieziony do strefy 51 w Nevadzie. Mają znajdować się tam także fragmenty innych rozbitych obiektów pozaziemskich. Były pracownik Bob Lazar twierdzi, że widział kilka obcych pojazdów badanych w strefie 51. Mówi się, że wraz z rozbitym statkiem znaleziono ciała istot pozaziemskich. Małe, chude, o wielkich głowach i czarnych oczach, które nie były ludzkie. Rzekomo trzymano je w kriogenicznych komorach, aby wojsko mogło je badać. Technologia statku miała stać się podstawą do rozwoju nowych, tajnych projektów wojskowych. Wiele dokumentów i relacji świadków zniknęło w tajemniczych okolicznościach. Do dziś sprawa Roswell pozostaje jedną z największych i najbardziej przerażających zagadek XX wieku. Wielu wierzy, że nie był to balon, lecz pojazd pozaziemski i początek największego zatajniania w historii ludzkości. Miejsce pierwsze. Ciała obcych istot. Według relacji świadków z Roswell znaleziono kilka małych humanoidalnych ciał o wzroście nieprzekraczającym 120 cm. Miały cienkie kończyny i nieproporcjonalnie duże głowy z wydłużonymi czaszkami. Oczy były ogromne, czarne i lekko migoczące, jakby pokryte błoną. Skóra miała szarawy lub zielonkawy odcień i wyglądała na delikatną jak pergamin. Ciała rzekomo przechowywano w metalowych kapsułach kriogenicznych w strefie 51, aby nie uległy rozkładowi. Istnieje nawet nagranie Autopsja kosmity, które rzekomo przedstawia badanie ciała istoty pozaziemskiej. Film pojawił się publicznie w latach 90. i wywołał ogromne zainteresowanie wśród ufologów i mediów. Niektóre raporty sugerują, że istoty miały na sobie jednoczęściowe, srebrzyste kombinezony bez szwów. Krążyły pogłoski, że przeprowadzano na nich sekcje zwłok w tajnych laboratoriach wojskowych. Podczas autopsji podobno odkryto brak klasycznych organów wewnętrznych, znanych u ludzi. Niektórzy świadkowie twierdzą, że ciała wydzielały delikatny, słodkawy zapach, którego nie można było z niczym porównać. W relacjach powtarza się motyw, że ich skóra reagowała na światło, świecąc słabo w ciemności. Wnętrza czaszek podobno zawierały kryształowe struktury, jakby były biologicznymi nadajnikami. Żołnierze, którzy mieli kontakt z ciałami, opowiadali o dziwnych bólach głowy i koszmarach sennych. Jedno z ciał miało rzekomo otwartą ranę, która nie krwawiła, lecz sączyła przezroczystą substancję, przypominającą żel. Według pogłosek, przy kilku istotach znaleziono małe urządzenia, przypominające implanty wtopione w tkanki. Sekcje wykazały brak kręgosłupa w klasycznym sensie. Zamiast tego wzdłuż ciała przebiegała elastyczna struktura, przypominająca kabel. Mózg był proporcjonalnie trzykrotnie większy od ludzkiego, a jego powierzchnia pokryta była cienką błoną energetyczną. Niektórzy twierdzą, że przynajmniej jedna istota przeżyła katastrofę i została zabrana do strefy 51. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.